Karaluchy. Wstrętne, obrzydliwe, wszystkożerne i potencjalnie plagotwórcze owady, z którymi większość z nas ma negatywne lub bardzo negatywne skojarzenia. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, czym są karaluchy, karaczany, chełmce oraz przedstawię Wam kilka krajowych oraz tropikalnych gatunków tych niekiedy obrzydliwych, ale jakże fascynujących stworzeń. Na początek małe ogłoszenie parafialne. Bardzo serdecznie zapraszam Was na nowo powstały kanał Veno TV, gdzie co tydzień będziemy publikować dla Was podcasty, wywiady oraz specjalne newsy ze świata terrorystyki. Dodatkowo w związku z tym projektem powstały nowe wzory koszulek, link do sklepu oraz nowego kanału zostawiam Wam w opisie filmu. A teraz karaczany. Żeby zacząć opowiadać o karaluchach, przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że dosłownie sekundę temu Was okłamałem. To, co trzymam w tym oto maleńkim pojemniczku, co większość z Was podejrzewam nazwałoby karaluchem, wcale karaluchem nie jest. Otóż to całe nazewnictwo, karaczany, karaluchy, chełmce, ma swoją pewną logikę. I systematyka tych owadów wygląda tak, że cały rząd, który skupia absolutnie wszystkie gatunki, które są między innymi właśnie takie obrzydliwe, to są karaczany, w nawiasie chełmce. Chełmce to jest rzadko stosowana nazwa, która jest synonimem rzędu karaczanów. Cały rząd karaczanów jest bardzo duży, obejmuje ponad 4,5 tysiąca gatunków na całym świecie, poza takimi superpolarnymi obszarami Ziemi. I co ciekawe, jeśli ktoś myśli, że w Polsce karaczanów jest dużo, to grubo się myli. Otóż krajowa fauna wedle różnych źródeł posiada 14 lub 15 gatunków, ogólnie jest ich kilkanaście, co nie stanowi nawet 0,5% światowej entomofauny, jeśli chodzi o karaczany. Znakomita większość gatunków zamieszkuje tereny subtropikalne i tropikalne i tam właśnie jest to największe bogactwo karaczanów. Natomiast mało kto o nich wie, bo każdy jak myśli karaluch czy karaczan, to ma na myśli albo to, albo właśnie prawdziwego karalucha. I tutaj możecie być troszeczkę skołowani, no bo przed chwilą Wam powiedziałem, że to jest karaluch, zaraz potem powiedziałem, że to nie jest karaluch i jaka jest prawda? Otóż to karaluchem nie jest. Karaluch lub karaczan wschodni lub jeszcze taką nazwę słyszałem szwab, co jest dosyć ciekawe, jest odniesieniem tylko i wyłącznie do jednego gatunku karaczana, czyli Blatta orientalis i ten gatunek karaczana również w Polsce występuje. Jest to bardzo niefajny owad. Po pierwsze dlatego, że jest wszystkożerny, po drugie dlatego, że jest potencjalnie plagotwórczy, a po trzecie dlatego, że w ogóle nie powinien należeć do naszej krajowej entomofauny. Zarówno karaluch, jak i to, co trzymam w tym pojemniczku, co zaraz Wam przedstawię w ogóle co to jest, to są gatunki inwazyjne, zawleczone, które kiedyś nie występowały na naszym terenie, ale ze względu na zdolności adaptacyjne takich właśnie zwierzaków pokroju karalucha, one wędrowały z człowiekiem i z miejsca ich naturalnych występowań zawędrowały praktycznie na cały świat. Ktoś się zastanowi, no dobra, ale to w takim razie skąd pochodzi chociażby karaluch, czyli właśnie Blatta orientalis? Cóż, naturalnym domem karaczana wschodniego jest, z tego co pamiętam, Europa Wschodnia, między innymi Krym, i tam w lasach, w ściółce naturalnie występują populacje karalucha. Ale że karaluch lubi sobie pojeść i lubi się porozmnażać i jest gatunkiem, jak się okazuje, synantropijnym, czyli żyje w pobliżu człowieka, no to wraz z transportem, wraz z człowiekiem zawędrował między innymi do Polski. I tak, aktualnie w Polsce ten gatunek również występuje, jest dość pospolity i jeżeli ktoś ma syf na chałupie, no to bardzo możliwe, że takiego właśnie karalucha u siebie znajdzie. Karaluchy są o tyle niefajne, że tak, po pierwsze są wszystkożerne, co już wiecie. Po drugie, bardzo łatwo się rozmnażają. Po trzecie, nie wymagają jakichś super warunków do rozwoju. Po czwarte, bardzo lubią ciemność, także ciemne zakamarki są dla nich idealne. Jeszcze jak tam jest trochę wilgotno, no to już w ogóle oaza. Z dobrych wiadomości karaluchy, co ciekawe, nie potrafią latać. Co może być dla niektórych dziwne, bo generalnie wiele karaczanów jest zdolnych do lotu, ale akurat karaluch nie. To jest spoko. Natomiast potrafią chodzić po płaskich powierzchniach. To też zależy trochę od stadium rozwoju, bo na łapkach mają takie przyczłapki, ja to mówię, ale to są generalnie przylgi i w odpowiednim stadium rozwoju te przylgi mogą być mniejsze lub większe, co właśnie umożliwia im podróżowanie po ścianach, po sufitach i po innych płaskich powierzchniach. I karaluch spośród tych wszystkich kilkunastu karaczanów, które mamy w Polsce, jest jednym z największych, ale
nie jest największy. Oczywiście mamy też mniejsze gatunki, takie jak zadomki, które akurat występują naturalnie w Polsce, nie są inwazyjne i co ciekawe, w nocy bardzo przyciąga je światło, co jest dziwne, bo generalnie karaczany są owadami o takim bardzo skrytym trybie życia, są to tak zwane owady kryptyczne, które jak ognia unikają słońca. I tak na przykład ma karaluch. Ale jak się okazuje, w nocy, jeżeli zapalicie światło i macie otwarte okno latem, to chociażby taka zadomka potrafi wam wlecieć do domu, no i wtedy jest panika, że karaluch, a to wcale nie jest karaluch. To skoro karaluch nie jest największym polskim karaczanem, to co jest? I tutaj właśnie wjeżdża zawodnik numer 2, czyli ten oto ptyś, czyli przybyszka amerykańska. Przybyszka amerykańska, która często jest błędnie nazywana karaluchem, faktycznie jest największym polskim karaczanem. Dorosłe osobniki, szczególnie samców, potrafią wraz ze skrzydełkami dorastać do około 5 cm ciała, co stawia je w czołówce, jeśli chodzi o polskie owady. Co więcej, jest jeszcze jedna dyscyplina, w której przybyszki amerykańskie mogą rywalizować z najlepszymi, a chodzi mi tutaj o tempo poruszania się. Te karaczany w przeciwieństwie do karaluchów potrafią latać, ale nie chodzi mi tutaj o lot, a o poruszanie się na ziemi. Otóż owady z tego gatunku potrafią biec nawet z prędkością do 5,5 km na godzinę, co dla takiego małego stworka jest absurdalnie ogromnym wynikiem. Sama nazwa przybyszka amerykańska może nam bardzo dużo mówić, skąd ten owad u nas się wziął. Ktoś powie, no przybyszka amerykańska, no to przybył z Ameryki. I to jest totalna bzdura. Nie mam pojęcia, kto wymyślił nazwę temu owadowi, ale ta nazwa nie ma nic wspólnego z prawdą, bo naturalnym domem przybyszki amerykańskiej jest Azja Południowo-Wschodnia. Także ta nazwa jest no po prostu z dupy. I tutaj sytuacja ma się podobnie do karalucha, ale jest dla nas troszkę lepiej, ponieważ jako, że właśnie domem tych owadów jest Azja Południowo-Wschodnia, gdzie jest tropikalnie, gdzie jest ciepło, gdzie jest wilgotno, to w Polsce ona nie ma aż tak super warunków do rozwoju i dlatego też ona jest spotykana względnie rzadko. Najczęściej możemy ją spotkać w bardzo ciepłych piwnicach, w cieplarniach, w szklarniach, czyli generalnie wszędzie tam, gdzie jest ciepło i wilgotno. I przybyszka amerykańska jest dużo mniej plagotwórcza, przynajmniej w Polsce, niż taki właśnie obrzydliwy karaluch. Mimo wszystko nie chciałbym, żeby taki osobnik i ten drugi osobnik mi się tutaj rozbiegły, no bo mogłoby być źle, jako że ja tutaj w pokoju mam ciepło i często wilgotno, no bo zraszam pająki. No to skoro już wiecie, czym się różni karaluch, czyli gatunek karaczana, od karaczanów, które są całym rzędem owadów, no to przejdźmy może do bardziej spektakularnych gatunków. Oczywiście jednym z najpopularniejszych jest karaczan madagaskarski. I to też nie jest tak, że karaczan madagaskarski to jest jeden gatunek. Na Madagaskarze występuje cały kompleks gatunków, które są wielkie, które syczą, które są nieszkodliwe i które bardzo wielu z nas po prostu hoduje jako zwierzątka domowe, bo one są takie słodkie. W sumie trochę. I karaczany madagaskarskie też mieliście okazję oglądać na moim kanale, natomiast kiedyś, dawno temu, miałem okazję hodować pewien gatunek karaczanów, które uchodzą za najpiękniejsze na świecie. Są to tak zwane karaczany szmaragdowe, czyli Corydidarum magnifica. I na tle takich zwykłych, czy to karaluchów, czy to karaczanów prusaków, czy innych obrzydliwych karaczanów, te są naprawdę przepiękne. Praktycznie całe są pokryte lśniącym zielonym chitynowym pancerzykiem. Te karaczany też pochodzą z Azji Południowo-Wschodniej. No i jeżeli mamy szczęście, to takie karaczany można sobie normalnie w terrarium hodować. Przebrnęliśmy przez polską entomofaunę, jeśli chodzi o karaczany, przebrnęliśmy przez faunę tropikalną, to został jeszcze jeden bardzo ciekawy gatunek, który w Polsce naturalnie nie występuje. Jego domem jest północna Afryka oraz część Azji, natomiast jego polska populacja może być jedną z największych, jeśli chodzi o karaczany w ogóle. I chodzi mi tu konkretnie o te oto ptysie, czyli o popularne karaczany tureckie lub wedle nowego nazewnictwa o przybyszkę turkmeńską. To są karaczany, które są jedną z najpopularniejszych karmówek, jeśli chodzi o hodowców zwierząt egzotycznych. Karmi się nimi pająki, jaszczurki, skorpiony, solfugi, absolutnie wszystko, co jest w stanie zjeść owady. Jest ich mnóstwo w każdym sklepie terrorystycznym, są profesjonalne hodowle tych owadów w Polsce i tam się ich mnoży na miliony, ale one w Polsce naturalnie nie występują, mamy je tylko w warunkach hodowlanych i mam nadzieję, że tak zostanie, bo niestety te karaczany, tak samo zresztą jak karaluchy, są potencjalnie plagotwórcze i jeżeli coś takiego, to znaczy takie pudełeczko, by mi się tutaj wysypało i te karaczany by się rozbiegły, a biegają bardzo szybko, no to byłby problem, ponieważ one również rozmnażają się bez najmniejszych problemów, tylko powinno być dość ciepło i wilgotno i to byłby dramat. Chociaż wydaje mi się, że w Polsce nadal dla takich karaczanów byłoby
troszeczkę za zimno. I mówię to na bazie tego, że w Kalifornii, czyli w jednym ze Stanów Zjednoczonych, takie oto karaczany również były hodowane na karmówkę i co ciekawe tam się zagnieździły i aktualnie są jednym z elementów naturalnych otoczenia. No ale wiadomo, że w Kalifornii jest cieplej niż w Polsce, także drodzy hodowcy, proszę uważajmy na takie pojemniczki, żebyśmy nie mieli plagi. To tyle jeśli chodzi o karaczany. Mam nadzieję, że te informacje, które Wam przekazałem, kiedyś może Wam się przydadzą, czy w krzyżówce, czy w teleturnieju. To wszystko z mojej strony. Dzięki serdeczne za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Hej!